Cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Generalnie póki co u mnie od kilku dni pada. Dzisiaj jest tak troszkę słonecznie, ale z przerwami na deszcz. Także sprawdzimy teraz, co się u mnie dzieje. Kany, które posiałem, które wsadziłem do ziemi, wydaje mi się, że wsadziłem o jakiś tydzień za wcześnie, z tego względu, że jak wstawałem pewnego poranka do pracy, to na szybach samochodów był lód, także było deszczowo, one dostały temperatury niskiej, te kany pokryły się tutaj prawdopodobnie grzybem, natomiast na skarletkach nic nie widać, nie? No ale ona też ma taki kolor, że to może być ukryte. W dniu wczorajszym popryskałem je środkiem przeciwgrzybowym, przeciwbakteryjnym. Jaki to jest środek, Wam nie powiem, bo to jest jakiś francuski środek. No, kwestia jest tego typu, że jeżeli chciałbym skorzystać z porad jakichś właśnie polskich, to czasem jest to utrudnione, bo te materiały, które są u nas, nie zawsze są takie same jak na przykład materiały tutaj we Francji. W każdym bądź razie one zostały spryskane. Za jakiś czas zobaczymy, czy to podziałało, czy nie. A jeszcze tak, jak widzicie, kwiatki są. Co mogę jeszcze zauważyć, że jak je wystawiłem z szklarni, no to one trochę przystopowały i kany, które są w szklarni, je dogoniły wręcz, można powiedzieć. Także za chwilę sobie przejdziemy do szklarni. Zobaczcie, jak wieje. Przed chwilą kręciłem z frontu domu i właśnie nie wiem, jak to będzie z detkatem, ale myślę, że on ograniczy. W każdym bądź razie małżonka wystawiła większość roślin z domu. I tak jak widzicie, takie deszcze miałem przez 5-6 dni ostatnich. No i nie chcę Was martwić, ale jest opcja, że przyjdzie to do Was. I w dodatku zapowiedź na przyszły tydzień, również deszcze. O. No i tak. W szklarni 30, jest po południu. No i w związku z tym, że deszcz zaparowało. Już czyszczę. W związku z tym, że deszcze, także eksmisja pomidorów ze szklarni jest na razie wstrzymana do przyszłego tygodnia. No i tak właśnie wyglądają pomidorki mojej małżonki. Tak natomiast wyglądają te pomidorki, które chyba znowu zaparowało, które ja hodowałem. One sobie tutaj stoją, a róże wyjechały na zewnątrz. Tutaj sobie jedna sztuka została. Tam w narożniku mi mrówki grasują. Zrobiły sobie wysiedlisko dla jajeczek w doniczce. Tu macie przykład właśnie, co czeka każdego bananiarza. Aurelii zaczyna szorować po suficie. Ten liść ma już około 100 cm długości. Ja zdaję sobie sprawę, że podejrzewam, że nie będzie to tak widać. To jest moja dłoń. No i zobaczcie, do sufitu ma 10 cm, a już tu następną pałkę kręci. Także w mojej głowie powstał taki plan. Nie wiem, czy będę go realizować, to się jeszcze okaże, że może podwyższyć szklarnię wyżej. No druga opcja to jest kupować po prostu banany dwarf, nie? Czyli takie 2 do 3 metrów, nie? To wtedy nie ma. Jeżeli chodzi o Aurelii, to one mogą dorastać, no z tego co sprawdzałem, 4, 6, nawet do 8 metrów. Także jeżeli nosicie się z zamiarem kupienia takich bananowców, no to liczcie się z tym, że prędzej czy później pojawi się problem właśnie z
wysokością szklarni. No, a ktoś zapyta, dlaczego ich nie wystawię na zewnątrz. No to się właśnie zastanawiam nad tą kwestią, ale myślę, że raczej nie, bo mi się Maurelii podoba właśnie z liśćmi nieporwanymi przez wiatr i generalnie po to budowałem szklarnię, żeby trzymać w niej rośliny egzotyczne. No a jak widzicie, na zewnątrz teraz deszcz, choroby grzybowe, co się z tym często wiąże. No a ten rok jest inny niż w zeszłym roku, gdzie od marca, można powiedzieć, już tutaj my mieliśmy temperatury rzędu 30-35 stopni na zewnątrz. No, były momenty, że ludzie po prostu z domów nie wychodzili, bo było za gorąco. A w tej chwili jest maj, no i wczoraj była temperatura 10 stopni na zewnątrz. Teraz nie wiem, ile jest. Ja to tak sobie sprawdzam mniej więcej, jak jestem w samochodzie, no bo tam mam czujnik temperatury, także wiem, jak się kształtuje temperatura na zewnątrz. Tu jedna z palm, która była w miejscu, gdzie były przedtem kany. Ja ją wykopałem z nadzieją, że może coś z niej będzie, ale raczej nie sądzę. Jak kupiłem 4 palmy, to jeszcze tutaj ze sklepu była jakaś promocja, one były po 7,5 euro, wtedy, co jest ceną bardzo korzystną. Wkopaliśmy je do gruntu. Ja jeszcze takich informacji nie miałem na temat palm jak teraz. I pierwszego sezonu 2 się umarło. No i potem 2 zostały i jedna była z przodu domu, druga była tutaj jest gdzieś w ogrodzie. No i w każdym razie 2 sezony temu sezon zimowy był stosunkowo ciepły, minus 2,5 stopnia maksymalnie, także palmy przeżyły. Natomiast w tym sezonie było minus 5, no i już im się prawdopodobnie nie udało. Tak się zastanawiałem, czy je wykopywać, ale w końcu stwierdziłem, że pewnie będzie jak w poprzednim sezonie, a okazało się, że nie. No i skończyło się tak, jak widać. W związku z tym, że pomidory na razie nie wyjeżdżają, to również kany na razie nie wyjeżdżają. To jak widać, siewka różowa, zielone liście już ładnie zakwitła. No tak jak mówiłem, te na zewnątrz spowolniły, a te szklarni po kolei wypuszczają kwiaty. Sami zobaczcie. Już następna, to co to jest, kurczę? Teraz zobaczę. Pewnie będzie prezydent. O, tak, prezydent kwitnie. Jakiś pasażer na gapę. Pomidor, podejrzewam. Także w każdym razie coraz więcej tych kan, jak widzicie, kwitnie. Prezydent ładne te kwiatki tutaj wyciąga. To jest ta kana, jedna z pierwszych, kana Eden, które w zeszłym roku, to była taka sadzoneczka i teraz już wygląda, ona ma w tej chwili z doniczką jakieś 1,60 m wysokości. Także sobie wyobraźcie, ona będzie miała 2,20 m, no ale jak widzicie. Co mnie cieszy? Ice cream. Zobaczcie ten liść, a zobaczcie ten liść przedtem. Także ice cream się rozbujał, musa fig również zaczyna dobrze startować. No a jak startują kany różne rodzaje, no to możecie sobie sami zobaczyć, że niektóre już wystartowały, niektóre startują powolutku, no ale pozytywnie w każdym bądź razie. Tu możecie zobaczyć, w zeszłym roku kupiłem 2 fikusy na wyprzedaży. Figowiec. Zobaczcie, co się z takim fikusem dzieje w szklarni. Po prostu szaleństwo, jakby dostały jakiś hormon wzrostu, nie? Posłuchajcie, ja pochodzę z dużego miasta. Moja babcia miała kwiaty, ona miała fikusa, to znaczy teraz moja matka ma tego fikusa, on jest, no ale jeżeli chodzi o fikusy, to ja czegoś takiego nie widziałem. Tam jakieś 1-2 odnogi, okej, nie? W warunkach sztucznego oświetlenia, w warunkach, że w mieszkaniu, a tu w szklarni to jest po prostu eksplozja odnóg. Ja nie wiem, czy ja potem, no bo jak to mi się rozrośnie, czy ja ich po prostu nie będę ciął i rozsadzał. Tak właśnie jeden fikus taki zwykły, zielony, a drugi jest taki variegata właśnie. No nic, będzie etap eksperymentów, myślę, jak to się będzie propagować. Wszędzie mam pełne konewki wody, bo jak robiłem właśnie obudowę dla zbiornika, link możecie znaleźć w prawym górnym rogu ekranu, to oczywiście no, musiałem spuścić wodę i pomimo tego, że wody było mało, to się nazbierało. Słońce mi tu świeci po oczach i to by było na tyle z relacji z mojego wesołego zielonego zakątka. Ja Was pozdrawiam i życzę, żeby w tym przyszłym tygodniu Wam się pogoda utrzymała.
żeby nadal było ładnie, słonecznie. Pozdrawiam, pa. Moja małżonka szykuje wylęgarnię dla ślimaków.